Łukasz Żeligowski. Moi drodzy, nadajemy z konferencji Decipher, drugi dzień bardzo intensywnej argolandowej konferencji. Jak widzicie, nadajemy z Dubaju, naprawdę tutaj jesteśmy, za naszymi plecami właściwie chyba symbol, jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc. Chodzi o dubajski hotel, który ile ma gwiazdek? Z tego co wiem 6. Tak, a niektórzy mówią, że zasługuje na 7, chociaż ja nie wiem, jak to się tam liczy. Historia mówi o tym, że jeżeli ktokolwiek bukuje sobie w tym hotelu pokój i akurat przylatuje do Dubaju, to z tego lotniska jest dowożony już helikopterem. Zresztą widać chyba lądowisko helikopterów również za naszymi plecami, ale nie o tym chcemy teraz mówić, chcemy mówić o tym wielkim święcie, które miało wczoraj miejsce, bo to, no właśnie Łukasz, co takiego może zrobić każdy mężczyzna w 4 minuty? No może nie wiem, czy każdy mężczyzna w 4 minuty da radę, ale na pewno mogę powiedzieć, że nam się udało. Nam się udało w 4 minuty zamknąć nasze IEO i był to jeden z rekordowych strzałów. Ruch był olbrzymi, zainteresowanie bardzo duże. Myślę, że nie zabrakło emocji, bo widziałem tam niektóre dyskusje były dosyć burzliwe. Cieszymy się, że pomogliście nam zrobić to, co nie zdarza się tak często. No właśnie, tak jak gdzieś tam wczoraj chyba na Telegramie nagrywaliśmy jeszcze głosówkę, jesteśmy wdzięczni i chociaż wierzyliśmy, że to się uda, nawet teraz, kiedy okoliczności przyrody nie wskazywały na potencjalny sukces, to i pomimo tego, że wierzyliśmy, to i tak jesteśmy zaskoczeni, jesteśmy bardzo wdzięczni. I teraz chcielibyśmy podać kilka szczegółów, ujawnić trochę statystyk, które być może przydadzą się na przyszłość. Łukasz, ile osób zakupiło, właściwie nie ile osób, tylko jaka część tokenów została zakupiona w ramach pakietów, tych, które gwarantowały udział w IEO? Tak, w ramach pakietów wydarzyło się kilka bardzo ciekawych sytuacji. Przede wszystkim zauważyliśmy, że jeden pakiet cieszył się naprawdę największym powodzeniem i to był ten pakiet, który daliśmy specjalnie na Wasze życzenie, czyli pakiet 50 Kang. Ale efekt tego, że on był tak popularny, spowodował, że żeby kupić to prawo pierwszeństwa, trzeba było zapłacić aż 1 kangę. Jedną kangę za tak mały pakiet. Natomiast drugi bardzo popularny pakiet okazał się być pakietem dla naszych hodlerów. Specjalny pakiet dla hodlerów, który przygotowaliśmy, który dawał 250 kang. Można było mieć pewną alokację 250 kang. Trzeba było zapłacić, wiesz ile? 1 kangę i 46 setnych. Także naprawdę konkurencja była bardzo duża. Przy pozostałych pakietach konkurencji nie było tak dużej i to tylko pokazuje, jak nieprzewidywalne są te aukcje w ciemno. One naprawdę budzą bardzo dużo emocji i to widać, bo pozostałe pakiety, żeby mieć prawo tej alokacji, wystarczyło dać 100 kangi. A czy pamiętasz może, kto dał największą propozycję? Albo jaka była? Była jedna bardzo duża propozycja. Nie chcę ujawniać kto, ani tak, jak duża, ale tutaj doszło do naprawdę pomyłki. Jeżeli ten ktoś z nami się skontaktuje, to bardzo, bardzo prosimy, żeby się skontaktował właśnie z supportem w celu wyjaśnienia tej sytuacji. Chodzi o to, że dał ktoś więcej kang za pakiet niż te kangi są w tej sekundzie warte, bo tak, no właśnie, to tam powiedzmy ekonomia nie zadziałała, to tak jak z tymi przelewami bitcoinowymi, prawda? Tak. Zawsze jak robimy przelew, to powinniśmy określić, jaką kwotę jesteśmy w stanie zapłacić górnikom i jaką wartość chcemy przelać i czasami komuś się zdarza zamienienie tych pól. Tak, miejscami. Historia zna takie przypadki. Procentowo mniejsza część kang czy większa część kang została sprzedana w ramach pakietów? Minimalnie większa. Minimalna większa, czyli to jak mówią wybitni matematycy, większa połowa, a druga część wyprzedała się już w ramach IEO w ciągu tych 4 minut. No mogę na przykład jedną statystykę jeszcze zdradzić. Tak. Mogę Wam powiedzieć, ile było zleceń, które czekały na przetworzenie, jak już było zamknięte IEO. Otóż tych zleceń było ponad 1500. No i właśnie, takie statystyki są bardzo ciekawe, pewnie będziemy więcej o nich mówili. Natomiast większość z Was pewnie dzisiaj, jak zalogowała się na swoje portfele kangi, zobaczyła tam coś niezwykłego, coś, co wychodziło poza ten scenariusz, o którym publicznie mówiliśmy. Oto podjęliśmy decyzję, że pierwszą część tokenów już teraz uwalniamy. Tak, czyli powiedzieliśmy sobie, poszło świetnie, chcemy teraz Wam pokazać, jak to będzie działało za rok. Pierwszy dzień vestingu zrobiliśmy nie za 365 dni, a właśnie dzisiaj. Także każdy z Was otrzymał dzisiaj tyle kang, ile zacznie otrzymywać za 365 dni.
I to wasza decyzja, co z tymi kangami zrobicie. Czy wrzucicie je na rynek, realizując zysk, czy też być może macie takie przekonanie jak my, że kanga będzie więcej warta, a ile będzie warta w przyszłości, to już tylko sam Pan Bóg wie, ale wierzymy, że będzie więcej warta i może warto wrzucić to na POS. No i włączyć oczywiście autozasilanie, żeby nabijać sobie już ten autobonus, który zacznie za 365 dni naprawdę być całkiem spory, bo to będzie ponad 100%. Tak jest. Co zaczniemy robić od jutra, czyli od pierwszego dnia grudnia? No właśnie. Tak, od pierwszego dnia grudnia, zgodnie z naszą obietnicą, zaczniemy skup tokenów KNG. Ten skup będzie się odbywał automatycznie, będzie ciągły, będzie to co parę sekund, paręnaście sekund, czy parędziesiąt, a może co minutę. Wszystko będzie zależało, jak tam ten system losowy się poustawia, ale generalnie będziemy każdego dnia przeznaczali na skup tokenów jedną setną, no mniej więcej jedną setną tego, co będziemy, co zebraliśmy. Tak jak obiecaliśmy, przez co najmniej 100 dni ten skup będzie trwał, aż wszystkie środki wymienimy na token KNG. No i właśnie, i już od pojutrza tak naprawdę wszyscy stejkujący będą uczestnikami podziału nagrody z połowy tokenów, które skupimy, a drugą połowę będziemy codziennie wysyłać na ten magiczny adres 0000, ileś tych zer tam jest, czyli będziemy je po prostu spalać. Ważna rzecz jest taka, że od przyszłego tygodnia będziemy chcieli ujawniać, jak ten przebieg tych transakcji wygląda, że tak jak mówiliśmy, chcemy być w pełni transparentni, nie chcemy niczego ukrywać. Tak, a ja mam jeszcze coś, czym chcę zaskoczyć Sławka, bo nawet z nim tego nie ustaliłem przed naszym nagraniem. Otóż Sławku, wiesz, że za te tokeny KNG można było płacić wieloma różnymi walutami. Tak. Oczywiście USDT było najpopularniejsze, zdecydowana większość transakcji była zrobiona przy pomocy USDT, pojawiło się też USDC, był też Omega USD, ale uwaga, pojawił się również Bitcoin. I teraz moje pytanie do Was, słuchacze czy widzowie, powiedzcie nam, kiedy mamy sprzedać tego Bitcoina? Kiedy to będzie najlepsze, żeby sprzedać tego Bitcoina, bo może powinniśmy poczekać. Przecież mamy środki w USDT, możemy poczekać na przykład 50 dni na to, żeby sprzedać tego Bitcoina i może ten Bitcoin będzie warty nie 16-17 tysięcy dolarów, a może będzie warty 30 albo 40. Właśnie, dajcie znać, jaka jest wasza intuicja. Faktycznie z tym Bitcoinem będziemy czekać na sygnał od was. No i co, Łukasz? To chyba tyle. Powiedzmy jeszcze, co tu się dzieje, chociaż mówiliśmy o tym już wiele razy. Nawiązaliśmy naprawdę tutaj na tej konferencji dotyczącej Argolandu bardzo dużo sojuszy. No i co? Kanga Argolandem będzie stać. Dużo sobie obiecujemy pod tym. Jesteśmy tutaj zauważeni. Dziękuję Wam bardzo. Doradźcie nam w komentarzach. Cześć.